$399. Zapamiętajcie tę cenę, bo to na niej Sony przegra wojnę o cyfrową muzykę. Jest 23 października 2001 roku. W sali Town Hall w Cupertino Steve Jobs pokazuje urządzenie, które mieści 1000 piosenek w kieszeni. iPod. 5 GB pamięci, cena $399. Dokładnie tyle samo Sony policzyło 2 lata wcześniej za swojego cyfrowego Walkmana. Tyle, że tamten mieścił 64 MB i nie odtwarzał ani jednego pliku NT3. Branża reaguje szyderstwem. Założyciel serwisu Slashdot kwituje premierę 3 zdaniami, które przejdą do historii jako najsłynniejsza chybiona prognoza technologii. Bez łączności bezprzewodowej, mniej pamięci niż Nomad, żenada. Tyle, że wyśmiany dziś Jobs to wychowanek Sony. Od założyciela tej firmy, Akio Mority, dostał kiedyś jednego z pierwszych Walkmanów i rozebrał go śrubka po śrubce. Po drugiej stronie Pacyfiku prezes Sony, Nobuyuki Idei, trzyma w rękach wszystkie klucze do cyfrowego królestwa. Technologie, fabryki i jedną z największych wytwórni muzycznych świata. Przegra je nie z Jobsem, przegra je z własną firmą. Z tą samą, która ponad 2 dekady wcześniej identyczną bitwę wygrała. Ta historia nie zaczyna się jednak w Cupertino. Zaczyna się w lecie, w którym Sony nie bało się jeszcze niczego. Lato 1979 roku. Tokio. Zamiast konferencji prasowej Sony wynajmuje autokar. Dziennikarze zwiedzają miasto z Walkmanami na uszach, słuchając nagranego przewodnika, a wynajęci aktorzy pozują z urządzeniem na ulicach. W magazynach czeka już 30 000 sztuk, choć najlepiej sprzedający się przenośny sprzęt konkurencji znalazł niecałe 15 000 nabywców. Ta pewność siebie to blef, bo wewnątrz firmy w Walkmana nie wierzy prawie nikt. Krytycy powtarzają, że nikt nie kupi magnetofonu bez funkcji nagrywania. Model TPSL-2 za około 33 000 jenów narodził się z prywatnej potrzeby współzałożyciela Masaru Ibuki, a do premiery przepycha go osobiście Akio Morita. Po latach wspominał: wszyscy dawali mi popalić. Wyglądało to tak, jakby ten pomysł nie podobał się nikomu. Odwaga wygrywa z arytmetyką. Prognozy mówiły o 5000 sztuk miesięcznie. W 2 miesiące sprzedaje się ponad 30 000. Morita przyzna później, że żadne badania rynku nie mogły tego sukcesu przewidzieć. Walkman przestaje być produktem i staje się pojęciem. Wymyśla osobistą ścieżkę dźwiękową współczesnego świata. W 1986 roku trafia jako słowo do słownika oksfordzkiego, a licznik sprzedaży dobije do około 400 milionów sztuk. Do twórcy tej rewolucji pielgrzymuje młody Steve Jobs. Jak wspominał John Scully, nie chciał być IBM ani Microsoftem. On naprawdę chciał być Sony. To wtedy Morita daruje mu Walkmana, którego Jobs rozbierze na części. Scena z Cupertino zaczyna się właśnie tutaj. Pod koniec lat 80. na fali triumfu Sony dokupuje treści. Wytwórnię CBS Records za $2 miliardy i studio Columbia Pictures za 3,4 miliarda. Około 7 miliardów wydanych na treści okaże się jednak zakupem czegoś jeszcze – konfliktu interesów, który zabije następcę Walkmana. 20. urodziny Walkmana wyglądają jak koronacja imperium. Jest 22 września 1999 roku. Na jubileuszowej gali Sony pokazuje Memory Stick Walkmana NWMS7, swój pierwszy cyfrowy odtwarzacz 2 lata przed iPodem. Na papierze firma znów wyprzedza wszystkich. Tyle, że ta premiera to nekrolog w przebraniu triumfu. 64 MB pamięci za $399 i ani śladu MP3, bo urządzenie odtwarza wyłącznie firmowy format ATRAC 3 obwarowany antypirackimi blokadami. Powód nie jest techniczny, jest korporacyjny. Przemysł płytowy z wytwórniami Sony w składzie pozwał właśnie producenta odtwarzacza MP3 Diamond Trio i przegrał. Pół roku później pozwie Napstera. Koncern, który sam ma w portfelu jedną z największych wytwórni świata, boi się piractwa bardziej niż konkurencji. Sony nie brakuje technologii. Sony boi się własnego sukcesu. Strach to zresztą tylko połowa paraliżu. W grudniu 1999 2 skłócone dywizje wypuszczają 2 konkurencyjne odtwarzacze. Pion audio Memory Stick Walkmana, a pion komputerów Vaio Music Clipa. Firma konkuruje sama ze sobą, klient gubi się w formatach, a zakaz MP3 obowiązuje decyzją zarządu aż do 2004 roku.
Prezes idei tej wojny domowej nie rozstrzyga. Dlatego w 2001 roku wygrywa outsider, który gra dokładnie tak jak kiedyś Morita. Ignoruje strach i szyderstwa. iPod dobije do 100 milionów sztuk w 5,5 roku. Najszybciej w historii odtwarzaczy muzyki. I tu zatrzymajcie się na moment, bo w środku tej przegranej Sony robi rzecz na pozór pozbawioną logiki. 28 kwietnia 2003 startuje sklep iTunes. 200 000 utworów po 99 centów, a wśród nich katalog Sony Music. Dlaczego firma, która własnym Walkmanom zabrania nawet odtwarzania MP3, podaje swoją muzykę Jobsowi na srebrnej tacy? Odpowiedź obnaża mechanizm całej katastrofy. Po Napsterze wytwórnia ratuje własny interes, nie interes koncernu. Do sklepu Jobsa idą katalogi całej Wielkiej Piątki i w pierwszym tygodniu sprzedaje się tam ponad 1 milion utworów. Fuzja z BMG w 2004 roku zwiąże Sony z treściami jeszcze mocniej. 21,5% światowego rynku muzyki. Elektronice zostaje kapitulacja na raty. Własny sklep Connect z maja 2004 amerykańska prasa nazywa flopem i szokująco toporną pierwszą podróżą, a 30 listopada 2004 Walkman NWHD3 w końcu odtwarza MP3. 3 lata po iPodzie, 5 lat po własnym cyfrowym debiucie. To nie jest zwykła rynkowa porażka, to cyfrowe samobójstwo. A dno wciąż jest niżej, bo najcięższą broń w wojnie z piractwem Sony wyceluje nie w piratów, lecz we własnych klientów. Wieczór Halloween, rok 2005. Badacz Mark Rusinowicz odkrywa na własnym komputerze ukryty program, którego nigdy nie instalował. Źródłem okazuje się zwykła płyta CD z muzyką. Sony BMG w ramach ochrony przed kopiowaniem umieściło rootkita na około 22 milionach płyt, a jego luki wkrótce wykorzysta prawdziwe, złośliwe oprogramowanie. W wojnie z piractwem koncern zainfekował własnych klientów. Szef cyfrowego biznesu Sony BMG, Thomas Hesse, dobija sprawę w amerykańskim radiu. Większość ludzi nawet nie wie, czym jest rootkit, więc dlaczego miałoby ich to obchodzić? Religia zamkniętych formatów kończy się kompromitacją. W sierpniu 2007 na targach IFA w Berlinie Sony ogłasza koniec Atraku i sklepu Connect, a klientom radzi zgrać kupioną muzykę ponownie, z płyt. Prawda padła publicznie już wcześniej. W styczniu 2005 Ken Kutaragi, ojciec PlayStation i najgłośniej ignorowany człowiek tej historii, przyznał, że zarząd latami blokował produkty w stylu iPoda, bo działy muzyki i filmu bały się o prawa do treści. Amerykańska prasa podsumowała krótko. Sony przyznaje, że przegrało gadżety. Rozliczenia przyjdą z czasem. Nobuyuki Idei przejdzie do historii jako prezes, który przegapił falę MP3, a jego następca, Howard Stringer, nazwie rzecz po imieniu. Jobs dostrzegł przewagę otwartej platformy, gdy Sony tkwiło w mentalności „nie wymyślono tego u nas” i doda zdanie, które mówi wszystko. Zarządzanie wielką firmą jest jak zarządzanie cmentarzem. Masz pod sobą tysiące ludzi, ale nikt nie słucha. Apple zbudowało swoją przyszłość właśnie na tym cmentarzu. Historia dała jednak Sony drugą szansę. Spółka Sony Ericsson wystartowała 3 tygodnie przed premierą iPoda, a telefon W800 z logo Walkmana okazał się przebojem. Do końca 2007 roku 57 milionów sprzedanych telefonów muzycznych i 4. miejsce na świecie. Komponenty były, spójnej wizji oprogramowania nie było, więc ery iPhone'a spółka nie przeżyła. W 2011 roku Sony odkupiło udziały Ericssona za 1,050 milionów euro, a jego telefony spadły z czasem poniżej 1% rynku. Zostaje najdziksza ironia tej wojny. Cyfrowa muzyka dobiła w 2010 roku kasetowego Walkmana po około 220 milionach sztuk, a smartfon ściął rynek aparatów o około 94%. Ten sam smartfon nosi w sercu sensor Sony. Do firmy należy dziś około 45% rynku czujników obrazu, również tych w iPhone'ach. Sony nie tylko przegrało ze zwycięzcą, Sony go uzbroiło. Prezes działu półprzewodników Terushi Shimizu ogłosi w 2022 roku, że zdjęcia ze smartfonów pobiją lustrzanki. Jak firma, której ikony właśnie umarły, zarabia na tym rekordowe miliardy i co właściwie zostało z samego Walkmana? Odpowiedź
Odpowiedź stoi dziś w szklanej gablocie. Walkman z serii Signature, model z 2022 roku. Obudowa z miedzi beztlenowej, pozłacana złotem o czystości 99,99%. Cena $3699,99. Urządzenie, które wymyśliło masową osobistą ścieżkę dźwiękową, jest dziś butikową relikwią dla garstki audiofilów. Nostalgia za kasetą wróciła, ale wróciła bez Sony. Sprzedaż kasetowych albumów w Stanach urosła od 2014 roku ponad 8-krotnie, do przeszło 436 tysięcy sztuk rocznie. Tyle, że nowe przenośne odtwarzacze robią dziś FiiO i We Are Rewind. Z lidera przyszłości Sony stało się kuratorem nostalgii po sobie samym. Najsłynniejsza marka elektroniki świata została przypisem we własnej kategorii, a jednak Sony wcale nie umarło. W lutym 2026 koncern ogłasza rekordowy trzeci kwartał, 3713,7 miliarda jenów przychodów i 515 miliardów jenów zysku operacyjnego, o 22% więcej. Tyle, że motorem są gry, sensory i muzyka, nie elektronika, która tę firmę stworzyła. Jesienią 2025 Sony wydzieliło na giełdę nawet swój dział finansowy. Przemiana się domknęła. Firma przeżyła własną śmierć. Nie przeżyła jej tylko tożsamość firmy od Walkmana. Trzeba jeszcze policzyć, ile dokładnie ta lekcja kosztowała. Na sam koniec zostaje rachunek lustra. W roku 2000 Sony było warte 7 razy więcej niż Apple. 17 lipca 2026 Apple znów jest najcenniejszą firmą świata. Około $3,8 biliona wobec około 125 miliardów Sony. 30:1. Ale lustro nie przestało działać. Prasa opisuje dziś Apple językiem, którym kiedyś opisywano Sony. Byli menedżerowie mówią o 5 latach roztrwonionej przewagi w sztucznej inteligencji, a na początku 2026 firma spadła na 3. miejsce wśród najcenniejszych spółek świata. Bo gdy sprzęt przestaje być centrum ekosystemu, przestroga Sony dosięga każdego giganta, który przedkłada przychody z przeszłości nad budowanie przyszłości. Dlatego zostawiamy Was z pytaniem, kto dziś jest Sony roku 1999 i co musi zrobić wielka marka, żeby przeżyć kolejne 50 lat?